Witam serdecznie. Z tej strony Adam Chodorowski ze sklepu modelarskiego Tank Models. Jest to warszawski sklep modelarski, internetowy. Mieści się pod adresem www.tankmodels.pl. No i oczywiście istnieje możliwość odbioru zamówień złożonych w sklepie internetowym osobiście. Witam serdecznie moich subskrybentów, witam również widzów mojego kanału, których zachęcam oczywiście do subowania mojego kanału, lajkowania, komentowania. A posłuchajcie, bohaterem dzisiejszego odcinka będzie model, którego ukazanie się niesamowicie mnie zaskoczyło. Swego czasu rozmawiałem z pewnym modelarzem, który właśnie mówił, że Mirage nic nowego nie wydaje, a ma w planach właśnie zaprojektowany, już gotowy praktycznie do wyprodukowania model, posłuchajcie, właśnie Stewarta w wersji HMC M8, tutaj z 75 mm haubicą krótkolufową. We wszystkich wersjach oni mają oczywiście to zaprojektowane, no i tak leży od kilku lat. No i tam od słowa do słowa, o tym nie będę już Wam mówił, ale w każdym razie tam rozmawialiśmy też o sprawach biznesowych. No i nagle posłuchajcie, nic z gruchy, nic z pietruchy, jebudu, ten model, posłuchajcie, pojawił się. Nagle i uwaga, w wersji, bo to jest wersja plastikowa Stewarta i uwaga, w środku znajdują się elementy 3D, wydrukowane właśnie elementy 3D, które służą do przebudowy standardowego M5 na właśnie Stewarta z tą otwartą wieżą i haubicą. Posiada również blaszkę, posiada odpowiednią kalkomanię. Ten zestaw kalkomanii to w ogóle jest chyba w jugosłowiańskiej też wersji, posłuchajcie, Stewarta, i posiada figurkę. No i powiem Wam, jak on się pojawił, więc bohaterem dzisiejszego, posłuchajcie, filmu jest 75 mm HMC M8, czyli Stewart z otwartą wieżą i haubicą 75 mm, na który czekała bardzo duża liczba osób, sądząc, że pojawi się ten model, posłuchajcie, w wersji full plastikowej, a nie z elementami 3D drukowanymi właśnie z żywicy. I była dość, widziałem na Facebooku, jak i również na forach internetowych, dość duża dyskusja właśnie o tym, na temat właśnie ukazania się tego modelu, bo powiem Wam, no, był zaskok totalny. Nie IBG, tylko Mirage Hobby nie wydawał bardzo długo żadnych modeli. Podobno mają się ukazać również i inne wersje innych modeli, które oni wydają. Tak prezentuje się pudełko z boku. Więc mamy tutaj w języku polskim, angielskim, włoskim, niemieckim, francuskim, japońskim. Mamy oczywiście tutaj wszystko ładnie napisane, że samobieżna haubica 75 mm, M8, tak? Samobieżna haubica z krótkolufową haubicą 75 mm, wczesna wersja, operacja Overlord, 82. Pancerny Batalion Rozpoznawczy, 2. Dywizja Pancerna Armii Stanów Zjednoczonych. Oczywiście, że to jest Francja, lipiec 44 rok. Wymiary modelu i uwaga. Ten model to jest znowu taka dziwna numeracja po jugosłowiańskiej wersji Stewarta. Jest pod adresem 720002. Adres oczywiście, no tutaj już Wam pokazywałem, zawartość pudełka. No i co tu robimy? Skaczemy do środka, posłuchajcie. I teraz powiem Wam tak, Stewarty już prezentowałem. Więc ja sobie pozwolicie, że odpuszczę unboxing pełen ramek plastikowych Stewarta od
właśnie Miraża. Sami widzicie, że to jest ten sam zestaw właśnie Stewarta M5, który tutaj właśnie mamy też gumowe gąsienice z tymi specjalnymi takimi, posłuchajcie, ostrogami, też jest wersja gąsienicy, bo tu mamy dwa zestawy. Standardowe i z ostrogami, i tu trzeba zwrócić właśnie uwagę, że on ma również te lemiesze takie do niszczenia, posłuchajcie, żywopłotów na terenie Europy Zachodniej, tak jak Francja, głównie we Francji, tak? Tu mamy krótki właśnie, że to jest na podwoziu czołgu M5, późne wersje były oraz później M8A1, na podwoziu czołgu, posłuchajcie, M5A1, czyli mamy M5, czyli z tą płaską płytą z przodu, jak i również M5A1. Te modele są oczywiście też samodzielnie można kupić. No i tutaj na drugiej stronie mamy, posłuchajcie, malowania. Mamy również maj 45, Armia Jugosłowiańska o własnej nazwie Cadillac w barwach tutaj Armii Jugosłowiańskiej, oczywiście Brostito, niby ruchu oporu, tak, tutaj mamy, posłuchajcie, również M8, 32 Regiment, posłuchajcie, we Francji, operacja Cobra, możemy też do tego dorwać Stewarty do operacji Cobra. Mamy tutaj, proszę bardzo, z 15 Grupy Kawalerii III Armii operacja Cobra, Francja, sierpień 44. No tutaj fajnie, że podają też źródło, nie? Mamy źródło internet. Czyli mamy same amerykańskie tutaj modele. Co tutaj mamy jeszcze? Posłuchajcie. O nazwie własnej Luxative. Tu jest, mamy ta 82 Pancerny Batalion Rozpoznawczy, druga Dywizja Pancerna. Tak samo Europa 44 rok, Zachodnia Europa, front zachodni. Tutaj mamy ten sam model, posłuchajcie, o tej samej nazwie, ale już z późniejszego okresu, tu mamy już listopad, czyli to będzie Belgia mniej więcej gdzieś, a może już nawet, nie, Belgia, listopad 44 rok, i to jest, posłuchajcie, też druga dywizja, operacja Queen. Tutaj mamy Francja, operacja tutaj, to mogą być już tereny, musiałbym sprawdzać w tej chwili. Mamy też Lynxa, czyli posłuchajcie, tak samo 82 Batalion Pancerny, rozpoznawczy drugiej dywizji, posłuchajcie, pancernej amerykańskiej. Tu mamy tak samo już pokazany sklejony model. Mamy również jak pomalować pancerniaka amerykańskiego, jakich farb użyć. A czy coś poza farbami? Producent farb jest na przykład. Nie, nie mamy. No i teraz posłuchajcie, instrukcja sklejania. To jest dość poważna sprawa. Tu mamy te ramki plastikowe, dwa rodzaje, posłuchajcie, właśnie gąsienic. Standardowe gąsienice, jak i z tymi ostrogami, które też są montowane na wieżach, w takich specjalnych zasuwkach. No i sobie sklejamy model plastikowy. Tak, hop, siup, siup. A tu mamy wszystkie elementy 3D, które sobie wycinamy praktycznie. No zaraz zobaczymy, jak one wyglądają. Tu mamy właśnie tą ramkę CV z tymi lemieszami do wycinania żywopłotów na terenie Francji. Jeżeli chodzi o czytelność, tutaj posłuchajcie, mamy dwa rodzaje podwozia, kół do podwozia układu jezdnego. Mamy takie bardzo przezroczyste i dużo mocniej skonstruowane. To na pewno już będzie jeden plus, że te jedne lub drugie są. I czy one są... Aha, dobra, mamy, posłuchajcie. Producent tam pisze tak. Na tym etapie prac prosimy wybrać wersję malowania dla M8 Luxative oraz link z e-mail. Użyć kół P1, a do reszty kół B3. Ok, czyli tu różnią nam się podwoziami, częściowo podwoziem. No i tutaj decydujemy. Trzeba zwrócić na to uwagę, czyli czytać trzeba instrukcję.
Czy tu jest coś również? Nie, tu są wszystkie te same elementy. No i tu się zaczyna właśnie praca z elementami 3D. Czyli jak sobie kadłub skleimy, częściowo pomalujemy koła, no ja bym na przykład robił to na samym kadłubie, tak? No to sobie wycinamy poszczególne elementy wyposażenia wnętrza, no i sobie wklejamy te elementy żywiczne, częściowo malujemy już je oczywiście do wnętrza Stewarta. Fajnie, że jest, posłuchajcie, Thompson, tak samo wydrukowany. Foteliki, no powiem Wam, że bardzo ładnie on się prezentuje. Jak zgodność z oryginałem, proszę się mnie nie pytać. To już pozostawiam specjalistom. No tutaj mamy elementy, które musimy wyciąć, tak kompletnie usunąć je z górnego kadłuba, ponieważ tu widzimy, że będziemy wkładać pociski i tu musi być ten odstęp. Co dalej? Nachodzi płyta główna, bo musimy mieć miejsce na włożenie części pocisków. Następnie płyta górna, siup, tutaj wchodzi, montujemy sobie to wszystko. Nie, bardzo czytelna instrukcja. Dobrze jest opisana ta instrukcja, tak samo ciekawa jest ta instrukcja przede wszystkim. Duży plus dla, posłuchajcie, Miraża. Naprawdę ktoś przemyślał to fajnie, bardzo ładnie się prezentuje ta instrukcja. No, duży plus naprawdę. Kolejne kroki, kolejne etapy sklejania rany. Tu można pół filmu siedzieć i rozmawiać tylko i wyłącznie o, posłuchajcie, samej instrukcji. No ale posłuchajcie, no modelarstwo, pośpiech jest, tak jak ja wiele razy mówię, pośpiech jest wskazany przy łapaniu pcheł, a unboxing, no to jest unboxing, a nie to, że sobie pomacham ramkami, instrukcją przed nosem i wszyscy będą very happy, szczęśliwi, a tak naprawdę nic nie będą wiedzieli. I tu mamy dobór tych gąsienic, tak samo, które gąsienice, jeżeli chodzi o ten właśnie lemierz, te zęby do niszczenia, posłuchajcie, żywopłotów, to widzę, że mamy dwa rodzaje. Jeden wydrukowany jest w żywicy. No i wróciliśmy do końca. Jeżeli chodzi o kalkomanię, nie słyszałem narzekań, tak prezentuje się zestaw kalkomanii. Jeżeli chodzi o przesunięcie, bo pamiętacie, mówiłem w pewnym filmie, że kalkomanie były przesunięte i to tak trochę słabo wyglądały. Tu mamy takie prezenty do zwinięcia, położenia na tył kadłuba, na płytę silnikową. Mamy napisy, tutaj proszę bardzo, wszystko jest podzielone liniami, praktycznie co do którego modelu używamy. Tu mamy Jugosławię i poszczególne modele. Dobrze, to mamy, ale teraz szukam blaszek fototrawionych. Możliwe, że są albo gdzieś tu, o tak, tu są. Tu są schowane w opakowaniu, ale tu nie będę z nimi walczył. W każdym razie blaszki fototrawione są. No i tu jest uwaga, o rany. Dobra, żeby nic nie urwać, najprawdopodobniej to będzie tak. Tak. To są elementy 3D i z nimi trzeba bardzo ostrożnie postępować. Fajnie, że troszeczkę Miraż zainwestował i nie bawi się już w odlewanie figurek metalowych. I ten pancerniak naprawdę nie wygląda głupio. Tak jest wydrukowany, proszę bardzo, pancerniak. Ja sobie tutaj lampię się na niego. Nie, no bardzo fajna figurka jest, powiem Wam. Oj, będzie się cieszył powodzeniem u wielu pancerniaków amerykańskich i czuję, że będzie się działo. Powiem Wam, superancki jest ludzik. Duży plus. Teraz co tu dalej mamy? Taki pierwszy zestaw. Tu są bardzo fajnie zrobione. O, to jest całość. Posłuchajcie. Wow. Bardzo dobrze mamy to wszystko opisane. Bardzo ładnie wszystko wydrukowane. Powiem Wam, że to jest, zwróćcie uwagę, można sobie podzielić to. Czy coś się lepi, bo często bywa. Nie, jest wszystko bardzo ładnie wydrukowane. Proszę bardzo, taki jest detal. To są wszystko płyta pancerna przednia, elementy wnętrza z pociskami częściowo, płyta górna, popatrzcie. Tu mamy elementy wieży.
połowa jedna wieży. Tu mamy ring do obracanej wieży. No, kurka wodna, powiem Wam, robi to wrażenie. Wow, wow, wow. O, tu mamy te zęby do niszczenia właśnie, posłuchajcie, żywopłotów. Ja już mówiłem o żywopłotach. Jak to był we Francji, to wie, że to jest bardzo ciężkie do sforsowania i czołgi się wywalały na tym. Drugi wieża, część wnętrza, płyta pancerna, górna, kolejne. No i powiem Wam, tutaj mamy części napędowe. No kurczę, pióro, powiem Wam, że jest dużo sklejania. Na pewno nie polecę, kurde, tego modelu. Posłuchajcie, komuś, kto rozpoczyna przygodę z modelarstwem, bo po prostu zniszczy te elementy. Nie mając doświadczenia w sklejaniu żywicy, no model jest naprawdę przepięknie zrobiony. Tu mamy właśnie te podziały na elementy, które można sobie delikatnie powyłamywać. Proszę bardzo, R7, R8 mamy, R21, R16, poszczególne dalej mamy wszystkie inne elementy. No ale powiem Wam, no nie jest to prosty model. Nie wiem, czy nie wystarczyłoby tylko zrobić, bo moim zdaniem powinna się pojawić wersja, chociaż nie, no nie ma sensu już tutaj jakoś zaprojektował Mirage taki model. Powiem Wam, jest naprawdę bardzo mile, jestem zaskoczony, ale mówię od razu, że tu jest kupa sklejania. Tu mamy armatkę, części armaty. I tutaj powiem Wam, by się przydało od razu, bo szukam jarzma i coś ni hu, nie mogę go znaleźć. Tu są pewnie części armaty, siedziska. O, lufy nie mogę znaleźć. A, tu jest od razu. Posłuchajcie, tu jest jarzmo. Proszę bardzo, centralnie teraz pokazuję. To jest osłona jarzma armaty i tutaj jest widoczna lufka. Powiem Wam, no rewelacyjny detal jest na tym. Co do merytoryki, w sensie poprawności wymiarów i tak dalej. Wiecie co, ja czasami mam to w nosie, bo powiem Wam, jeżeli jest jeden model tylko do wykonania, no to ja się nie będę, kurde, bił o to, że tam 2 mm jest coś przykrótkie, przesunięte i tak dalej, bo nie mamy takiej alternatywy. Jeżeli chcę mieć, powiedzmy, właśnie ten model, czyli tutaj to właśnie M8, której nie ma, po prostu nikt inny nie produkuje, nie widziałem przynajmniej, no to nie będę, no, albo kupuję, albo nie kupuję, tak? Chcę mieć model, kupuję ten zestaw od Mirage'a, który naprawdę jest godny polecenia, ale niestety nie początkującym modelarzom. W ogóle te modele nie są prostymi modelami. To już trzeba mieć kilka takich bardziej skomplikowanych z drobnicą modeli plastikowych. No i powiem Wam, że ten robi na mnie wrażenie. Bardzo ładny model, powiem Wam, będę go miał na oku. Muszę jeszcze troszeczkę modeli skleić, bo obawiam się, że tutaj bym miał jeszcze takie problemy. Nie wiem, czy by mi po prostu zapału nie zabrakło, ponieważ no, jest tu dużo do sklejania, malowania jednocześnie, wklejania, pracy na zmianę, tak? Na pewno efekt końcowy robi wrażenie. Tankista, rewelacja, powiem Wam, bardzo fajny amerykański tankista. I tutaj naprawdę powinni uderzyć też z dawno zapowiadanego technicznego Lee lub Granta, który powinien też się ukazać i to należy nam się ten model wóz wsparcia technicznego, po prostu jak psu Buda albo psu Micha. Powiem Wam, gratuluję Mirage'owi tego modelu. Nie jest to prosty model, czyli nie jest to model ogólny dla każdego. No jest to model dla modelarzy zaawansowanych, już mających pewne doświadczenie.
posiadanie go w kolekcji, powiem Wam, na pewno kolegów modelarzy zrobią wow, że mamy ten zestaw. Tym bardziej, jeżeli ktoś jest fanem Stuartów, tak? No to na pewno to będzie obowiązkowy model do ich kolekcji. No trzeba delikatnie postępować z tymi elementami żywicznymi, które no niestety są bardzo delikatne i trzeba przy wycinaniu bardzo, bardzo, bardzo uważać. Posłuchajcie, z mojej strony to wszystko. Dziękuję Wam za uwagę. Życzę udanego weekendu, bo nagrywam to już w piątek, już jest weekend. Zapraszam do subowania mojego kanału, zapraszam również do, posłuchajcie, lajkowania, komentowania. Zapraszam na zakupy do sklepu www.tankmodels.pl. Modele są cały czas na stanie, a jeżeli ktoś jest z Warszawy lub okolic albo przebywać będzie w Warszawie, może osobiście odebrać w godzinach popołudniowo-wieczornych nawet, przyjść do biura, do magazynu w Alejach Ujazdowskich i odebrać osobiście. Ale najpierw musi być złożone zamówienie i po prostu zapłacone przelewem na zamówienie, ewentualnie może zapłacić tylko i wyłącznie kartą na miejscu, tak? Nie przyjmuję gotówki. Dziękuję Wam, życzę miłego dnia, trzymajcie się, czołem, pozdrawiam Was, czołgiem.